Witaj w mojej sypialni. Hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Cały ten kanał przez ostatnie 3 lata praktycznie był poświęcony Nowemu Jorkowi, a teraz nadejdzie zmiana, ponieważ wyprowadzam się z Nowego Jorku po 8,5 latach życia tutaj. Także w dzisiejszym odcinku powiem Wam, w międzyczasie pakując swoją szafę, powiem Wam, za czym będę najbardziej tęsknić w Nowym Jorku. Będą to miejsca i rzeczy takie sentymentalne, jak i typowe dla Nowego Jorku. Także w tym odcinku dowiecie się trochę i o Nowym Jorku, ale i o mnie. Także zapraszam Was serdecznie na to moje pakowanie szafy i na sentymentalny odcinek o moim mieście, Nowym Jorku. Polka w Ameryce. Dobra, to ja sobie będę teraz wypakowywać rzeczy z szafy. Mam długi kabel, także mogę go tutaj trzymać. Mam mnóstwo rzeczy do wyciągnięcia tutaj z góry. W ogóle na pakowanie się fajne są takie worki próżniowe. Tu już mam jedną grupę sukienek i mam takie worki. I później po prostu odkurzaczem się to wciąga i one się zmniejszają znacząco. Także ja w takie worki pakuję tutaj całą swoją praktycznie szafę. Czekajcie, bo muszę wejść. Nie wiem, jak to teraz nakręci kamera, ale muszę tutaj ściągnąć rzeczy. Niektóre mam rzeczy do sprzedania. Tutaj na przykład mam buty do sprzedania przygotowane. Tutaj co mam? Też jakieś pierdoły na sprzedaż chyba głównie. Także muszę po prostu przez to wszystko sobie przejść, a w międzyczasie będę Wam siedzieć i opowiadać o tym moim Nowym Jorku. Jeszcze mam jedną tutaj rzecz, którą też muszę przejrzeć. Także mam kupę rzeczy do przeglądania i w międzyczasie mogę gadać. Wiecie co, jeśli chodzi o Nowy Jork, to przede wszystkim dużo mam takich miejsc, które są tylko takie moje, sentymentalne. W ogóle jak z kimś rozmawiam, kto się pyta o radę, jeśli chodzi o przeprowadzkę i o zamieszkanie w nowym miejscu, które nie jest Polską, to wydaje mi się, że taką moją główną radą, którą najczęściej daję i którą widzę, że ludzie stosują, to jest to, żeby znaleźć swoje rzeczy, żeby znaleźć to, co lubisz robić w czasie prywatnym, czy nie wiem, jak na przykład lubisz czytać książki, to znaleźć sobie bibliotekę w okolicy, gdzie też przychodzą ludzie, którzy też lubią na przykład czytać książki, albo jakąś kawiarnię, w której fajnie się czyta książki. A jeśli lubisz, nie wiem, jeździć na rowerze, to znaleźć sobie jakiś klub rowerowy w okolicy w nowym miejscu, albo znaleźć jakąś nową trasę rowerową. Dla Ciebie wszystko będzie nowe, ale o to chodzi po prostu, żeby znaleźć coś takiego dla siebie, co Ciebie rusza, czym Ty się interesujesz. Jeśli lubisz sztukę, to znajdź jakąś galerię sztuki, zaprzyjaźnij się, nie wiem, z właścicielem, chodź tam co tydzień na jakieś wernisaże. Wszystko zależy od tego, co lubisz. Jeśli lubisz sport, znajdź fajną siłownię, do której będziesz chodzić. Więc stwórz sobie to swoje życie w tym nowym miejscu, tak, żeby czuć się wciąż sobą, żeby robić rzeczy, które Tobie sprawiają przyjemność, które sprawiają, że tu czujesz się jak w domu. Stworzyłam sobie taki system w Nowym Jorku, że faktycznie robię rzeczy, które lubię i robię je dość często i systematycznie. Dzięki temu mam to uczucie, że to jest takie moje miejsce i wiem, że w nowym miejscu, do którego pojadę, też będę w stanie sobie wypracować tą taką moją rutynę, otaczając się rzeczami i chodząc do miejsc, które mi sprawiają przyjemność. Muszę jeszcze pudełko jedno tutaj złożyć, żebym miała gdzie pakować. Ja kilka takich właśnie miejsc mam sentymentalnych bardzo w Nowym Jorku, że już wiem, że do końca życia po prostu będę je pięknie wspominać. Kiedyś miałam to na sobie na ślubie bal piratów, znaczy ślub przebierany w piraci był taki motyw przewodni.
i nie nosiłam to na sobie, ale od tamtej pory tego nigdy na sobie nie miałam i prawdę mówiąc nie wiem, czy bym to na co dzień założyła, więc nie wiem, czy brać, czy nie. Dobra, jeszcze za 2 lata to potrzymam. Za 2 lata, jak mi się nie uda tego założyć, to już będę wiedziała, że trzeba wyrzucić. Uwielbiam Bryant Park i to jest właśnie takie miejsce, w którym czuję się wyśmienicie, w którym czuję się jak w domu i też nawet dużo odcinków mam na kanale. Jak śledzicie mój kanał od jakiegoś czasu, to wiecie dobrze, że w Bryant Parku to ja bywam dosyć często. Jeszcze jedno takie miejsce i łatwiej mi już teraz będzie wyjeżdżać z Nowego Jorku, wiedząc, że to miejsce już nie istnieje, ponieważ niestety nie przetrwało pandemii. A to była niesamowita kawiarnia połączona ze sklepem dla psów. Sklep z kawiarnią i przychodziło się na kawę i ludzie przychodzili z psami i było super szybkie Wi-Fi. Kawka taka fajna, wiecie, duże jakieś takie cappuccinko, nie? Wszystko było, ciasteczka i bezglutenowe i mleko sojowe i wszystko. Piękny wystrój i po prostu tam przychodziłam bawić się z psami obcych ludzi. Przychodziłam tam nie mając własnego psa, uwielbiając, kochając psy. Przychodziłam, żeby się tylko z tymi, ze zwierzakami czyimiś bawić. I zawsze to było bardzo takie no pocieszne i urocze i kochane i bawiłam się niejednokrotnie z takimi właśnie zwierzaczkami. I później niestety nie udało się im przetrwać pandemii i musieli zamknąć swój biznes. Kolejne takie miejsce dość sentymentalne. Ojej, fajną rzecz znalazłam, to Wam od razu pokażę. Nawet zapomniałam, że to mam. To jestem ja z... Zaraz przeczytam, który rok. 94, czyli mam tutaj 8 lat. To ja 8-letnia. No, muszę to jakoś owinąć, żeby to mi się nie zepsuło w transporcie do innego stanu, ale jeszcze Wam nie mówię do jakiego stanu, bo to wszystko w swoim czasie. Na razie w tym odcinku opowiadam Wam, za czym będę tęsknić w Nowym Jorku. No i kolejne takie moje miejsce, które stworzyłam tak dla siebie i dużo dla mnie znaczyło, to jest Pier 17. To jest przy moście bruklińskim od strony Manhattanu. Jest taka fajna nowa budowla. Otworzyli ją w 2018 i tam wcześniej był port, który został zniszczony przez huragan Sandy w 2012. Wybudowali właśnie tam ten Pier 17 i tam na przykład na dachu są koncerty w lecie, w zimie jest lodowisko, jest piękny widok na most brukliński, można tam pójść sobie na drinka, na jedzenie, na spacer, właśnie ławeczki z pięknym widokiem przy East River, jest ślicznie, naprawdę fajny klimat. I to się stało takim moim miejscem, ponieważ ja pracowałam na otwarciu tego miejsca w 2018 i to było, słuchajcie, jeszcze muszę tutaj jedną rzecz ściągnąć. O Boże, to będzie ciężkie. Ile kurzu. No tak to się pakuje, 8,5 lat życia po prostu. Ja tam pracowałam w 2018 na otwarciu i takie to jest dla mnie dosyć szczególna data i szczególny czas, ponieważ to było dokładnie wtedy, kiedy rozchodziłam się z mężem. I ta praca, dzięki temu, że dostałam tą pracę, pozwoliło mi to normalnie odejść od męża i wynająć mieszkanie, bo to działo się wszystko w tym samym czasie. Także ja będę zawsze tą pracę po prostu wspominać jako dobrą pracę, i dobre miejsce, które pomogło mi jakby w przejściu przez rozwód po prostu, w rozstaniu się z mężem. Czy ja potrzebuję taką kurtkę, czy nie? Mam tyle tych kurtek. Ta też jakoś specjalnie ciepła nie była. Nie. Oddam komuś, ktoś się na pewno ucieszy z kurtki. Kolejne takie miejsce sentymentalne to na pewno będzie zawsze Long Island City. To jest takie miejsce, które
polecałabym w sumie nawet jak szukacie gdzieś hotelu w Nowym Jorku, bo to jest przystanek praktycznie od Manhattanu z pięknym widokiem na całą panoramę miasta. Tam jest taki super park ze znakiem PepsiCo i Pepsi-Cola i bardzo klimatyczne miejsce. I to było pierwsze miejsce, do którego się tutaj przeprowadziłam do USA. Teraz się pozmieniało oczywiście, teraz jest zupełnie inaczej. Tam teraz jest mega burżuazyjnie, bym powiedziała, w sensie drogie, fajne markety, zdrowe, restauracje, wiecie, pięknie wszystko jest cały czas czyszczone i odnawiane i budowane na nowo. Tam bardzo dużo ludzi z świata finansów mieszka, dlatego też się bardziej inwestuje się bardziej właśnie w te miejsca, gdzie faktycznie ja to nazywam po prostu uprzywilejowanymi białymi ludźmi. Tam, gdzie uprzywilejowani biali ludzie mieszkają, to tam się dba. I właśnie takim miejscem jest Long Island City. Ale jeszcze aż takie nie było, jak myśmy tam wtedy z moim byłym mężem zamieszkali. No ale tak, to będę niesamowicie wspominać. Także tak, będzie mi na pewno brakować możliwości sobie pójścia na spacer w tym Long Island City, bo zawsze jak tam jestem, to mam dużo emocji, bo to jest to miejsce, w którym zaczęłam, ale to o dziwo, to jest właśnie taki fajny paradoks ciekawy, bo mieszkałam tam w mega luksusowym apartamencie z widokiem na cały Manhattan. I to było jedyne mieszkanie, w którym miałam pralkę i suszarkę. Tam mieliśmy 3 mieszkania, z mężem się przeprowadziliśmy tam dwa razy zmieniliśmy mieszkania. I było tak, że pierwsze było malutkie, kawalerka, później takie troszkę większe, jednopokojowe, a później jeszcze większe z pralką i suszarką, właśnie z widokiem takim, wow, 36 piętro, widok na Manhattan. Ale ciekawostka i taka lekcja życia, i to będzie bardzo takie szczere, co teraz powiem, to nieważne, gdzie mieszkasz, bo ważniejsze jest to, z kim mieszkasz, jak ci jest z samym sobą. Bo mimo tego, że mieszkałam w takich luksusach, to bardziej będzie mi brakować tego mieszkania, w którym teraz mieszkam za $2000 na północy Manhattanu w hiszpańskojęzycznej, latynoskiej dzielnicy. Tego mieszkania mi bardziej będzie brakować, niż brakowało mi tamtego mieszkania w luksusach. Bo po prostu jak jest się nieszczęśliwym, a to byłam jeszcze w złym po prostu związku, to nieważne jak cudownie jest wokół, bo ty i tak nie jesteś w stanie się uśmiechać, ani cieszyć tym. Także kolejne miejsce, którego będzie mi brakować, to właśnie to mieszkanie. Będzie właśnie odcinek, gdzie pokazuję Wam to całe pakowanie. Teraz się pakuję, przy okazji opowiadam, ale będzie cały odcinek, gdzie Wam pokazuję po prostu proces pakowania się. I tam właśnie zobaczycie bardziej moje mieszkanie, a nie, że tylko Was tutaj zamykam w mojej sypialni z takim tutaj wszędzie bałaganem. Także w tamtym odcinku zobaczycie więcej mojego mieszkania niż tutaj sama jedna sypialnia. W nowym mieszkaniu będę też miała super widok, także nie mogę się doczekać, aż będę Was tam zabierać i Wam wszystko pokazywać. Jeszcze nic nie mówię, gdzie, co, jak, ale też będą się pojawiać odcinki. Dalej, jeśli chodzi o mnie i o Nowy Jork. Kolejne takie miejsce to kino AMC. I jedyne, co mnie pociesza... Jedyne, co mnie pociesza, to to, że wszędzie można takie kino znaleźć, ale podoba mi się to właśnie, bo mam wykupiony abonament i idę sobie po prostu na tyle filmów, na 3 filmy mogę maksymalnie tygodniowo, no ale to nawet tyle filmów nie wychodzi tygodniowo, żeby tyle oglądać. I po prostu chodzę sobie, słuchajcie, i oglądam filmy, te nowe, które wychodzą do kin. I to jest super i coś takiego też sobie na pewno kupię w tym nowym miejscu, gdzie zamieszkamy. Także tego mi będzie brakować, tego takiego chodzenia do kina, ale sobie zdaję sprawę, że po prostu mogę coś takiego tam też wykupić. Także
To jest kolejny, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, to jest dobry przykład. To jest jedna z tych rzeczy, którą już ja teraz wiem, że mogę sobie zaplanować, że jak przeprowadzam się w nowe miejsce, to jest jedną z tych rzeczy, żebym mogła się zakotwiczyć i żebym mogła się czuć jak ja, mimo że jestem w nowym miejscu i wszystko wokół mnie jest nowe, to i tak będę mogła czuć to takie sedno i jądro tego, kim ja jestem, w związku właśnie z tym, że znajdę coś, co kocham, co lubię i co robię w każdym miejscu, czyli i w Polsce, jak mieszkałam, i tutaj w Nowym Jorku, to zawsze po prostu chodziłam do kina i to jest rzeczą niezmienną w moim życiu. Także wiem już teraz, że znajdę sobie tam w nowym mieście, znajdę sobie po prostu kino. Kolejna rzecz na liście. Kubek ze Starbucksa i spacer po Manhattanie. Tak, Starbucks to tak jak AMC, tak jak kino jest wszędzie, tylko to, czego nie będzie, to nie będzie Manhattanu. I to jest, słuchajcie, w pewnym takim stopniu bolesne, bo zawsze powtarzam, że każdy dzień w Nowym Jorku to jest przygoda. I wyjeżdżając z tego miasta, ja wiem, że ja już będę doświadczać tych przygód mniej. Natomiast niekoniecznie jest coś złego. Fajnie też wyciszyć się czasem, fajnie też znaleźć jakby nowe, fascynujące rzeczy. To nie musi być zawsze natłok ludzi, hałasu i świateł. Także ja też jestem podekscytowana tym, że po prostu moje życie trochę się zwolni, że zwolnię trochę w tym swoim życiu. Starbucksa też będę miała, ale już na przykład nie będę z nim chodziła po ruchliwej ulicy w głośnym mieście, tak? Tylko będę na przykład sobie siedzieć w kawiarni albo gdzieś pójdę w mniejszych gabarytach budynków, na przykład na spacer. Także to też jest... To jest coś, co jest niezastąpione, bo tylko w Nowym Jorku praktycznie można tego doświadczyć. No bo tylko Nowy Jork ma Manhattan, ale wiecie, o co chodzi. Nie ma takiego naprawdę drugiego miasta jak Nowy Jork, że jest właśnie ta różnorodność, za którą będę bardzo tęsknić. To, że w ciągu dnia możesz naprawdę usłyszeć bardzo dużo różnorodnych języków. To jest zawsze fascynujące, słuchanie tych języków. Ci różnorodni ludzie. Do tego ludzie są też, codziennie masz jakieś interakcje z tymi ludźmi. Ludzie są bardzo przyjaźni i mili. Do tego gastronomia Nowego Jorku jest niesamowita. Ja wiem, że to jedzenie w Stanach jest fatalne, natomiast w samym Nowym Jorku, jeśli chodzi o wybór tej międzynarodowej kuchni, dostęp do tego jest olbrzymi i chyba najlepszy na świecie. Tutaj ludzie przyjeżdżają w ogóle na tury jedzeniowe, że przyjeżdżają tylko po to, żeby spróbować wszystkich kuchni świata. Także tego też mi będzie brakować, bo to niezależnie od tego, gdzie bym wyjeżdżała, czy właśnie tam, gdzie teraz jadę, do innego stanu w USA, czy jakbym wracała nawet do Polski, to wszędzie by mi już brakowało tej różnorodności kulturowej, tego takiego nowojorskiego stylu. Po prostu to jest taka pewność siebie, to jest trochę taka chamskość, ale taka, że ja wiem, czego chcę, ja do tego dążę i nie interesuje mnie to, co ty o tym myślisz, ja to będę po to iść. To jest takie... No Nowy Jork jest tak cholernie specyficznym miastem, naprawdę. Niezależnie od tego, czy nie lubisz USA, czy lubisz USA, to myślę, że warto Nowy Jork odwiedzić i to zobaczyć po prostu na własne oczy. Tego będzie mi brakować, po prostu będzie mi brakować Nowego Jorku. Bo Nowy Jork to jest Nowy Jork. Ale to też jest dobry moment na wyprowadzkę, ponieważ chcę się wyprowadzić. Będę teraz bardzo szczera, aż do bólu. Chcę się wyprowadzić, zanim znienawidzę to miejsce. To znaczy, Nowy Jork się pogorszył w czasie pandemii. Nowy Jork jest teraz brudniejszy, bardziej niebezpieczny, więcej jest bezdomnych. Po prostu
Widać, że to miasto bardzo ucierpiało i psychicznie jest też o wiele więcej ludzi, którzy mają jakieś właśnie schorzenia psychiatryczne, psychologiczne, psychiczne. Dużo knajp przecież też się pozamykało, tak? Także miasto to zdecydowanie... O, to są wszystko rzeczy do sprzedania. Dobra, to tu są rzeczy do sprzedania. Wiecie, trzeba też spróbować sobie zarobić, jak miałam na sobie na przykład buty raz czy dwa, to czemu by ich nie sprzedać? Mamy też taką stronę w internecie tutaj na Facebooku dla nowojorczyków i nazywa się Buy Nothing, czyli kup nic. Każda dzielnica ma swoją, nie można tam być częścią dwóch tych grup. I na tych grupach ludzie wymieniają się rzeczami za darmo, w sensie, no przeprowadzam się, mam sofę, której nie potrzebuję, albo telewizor, albo nie wiem, PlayStation i ludzie po prostu dają sobie takie rzeczy i ja na przykład mam, nie wiem, dywan stamtąd, komodę, obraz, naczynia. Mam po prostu kilka rzeczy, które w międzyczasie już przez te kilka lat, jak tu mieszkam, to już zabrałam stamtąd. I jak będę właśnie Wam pokazywać, jak się tutaj pakuje i całe mieszkanie będę Wam pokazywać, to zobaczycie, że to jest zwykłe takie mieszkanie, ale tak bardzo je kochałam, że wiem, że będę bardzo za nim tęsknić. Bo naprawdę czułam się tu doskonale i tak jak mówiłam Wam wcześniej, to jest też związane z tym, z kim tutaj mieszkałam. W każdym razie, wracając do tematu wyprowadzki z Nowego Jorku, zanim nie znienawidzę tego miasta, to już jest gorzej niż było. Już też trochę te takie różowe okulary zafascynowania mi trochę już opadły, więc zauważam już teraz wady i przeszkadzają mi one. I ponadto no już czuję, że już jest ten moment, że już jestem po prostu troszkę już zmęczona, co nie znaczy, że nie będę tu wracać, bo planuję dalej sporadycznie od czasu do czasu pojawiać się w Nowym Jorku, chociażby po to, by oprowadzać turystów, by nagrywać odcinki, bo wiem, że bardzo lubicie też moje odcinki oglądać z Nowego Jorku i nie wiem, zobaczę, na ile też ja sama z sobą się obronię w nowym miejscu. Myślę, że to też jest fajne, że poznamy nowe miasto i będę odkrywać nowe rzeczy w zupełnie innym stylu i też będzie na pewno dużo do zobaczenia, dużo do pogadania. Natomiast to już nie będzie tak często Nowy Jork. Za każdym razem, jak będę w Nowym Jorku, to będę kręcić wideo, żeby mieć sobie na zapas, ale to już nie będzie życie codzienne w Nowym Jorku. Także to będzie właśnie ta taka największa zmiana i ja czuję, że już tą zmianę właśnie potrzebuję, bo bez tych różowych okularów tutaj się naprawdę ciężko mieszka. Ja w nowym miejscu będę miała pralkę, samochód, balkon, fajny widok. To są takie rzeczy, które tutaj są bliskie nierealności, bliskie, to jest trochę jak życie, nie wiem, w kraju trzeciego świata, tylko że w Nowym Jorku, bo to nie jest chyba normalne, że ja muszę chodzić i robić pranie z całym budynkiem gdzieś tam na dole w piwnicy, nie? Albo są ludzie, którzy nawet w swoim budynku nie mają pralni i muszą chodzić, jak ja na Bronxie mieszkałam, to przecież musiałam chodzić z praniem po ulicy, to było okropne. To jest takie nawet nie chcę nazwać tego upokarzającym, tylko też nawet niehigieniczne, nie? Żeby ze swoim praniem chodzić, bo najpierw chadzasz za brudnym, a później chadzasz z tym czystym praniem też po ulicy, bez sensu. Patrzę, co jeszcze tutaj mam na liście. Będzie mi brakować takich moich ulubionych miejsc do jedzenia. I takie moje ulubione miejsca do jedzenia to jest na przykład The Counter, to jest taka knajpka, burgerownia przy Times Square, mają też tam bezglutenowe bułki, także ja tam lubię chodzić, bo ja jestem bezglutenowa. Do tego można sobie samemu burgera stworzyć, także też super. Będzie mi na pewno brakować Sweetgreen, aczkolwiek Sweetgreen jest sieciówką, także muszę sobie zobaczyć. O, kolejne miejsce, widzicie? To jest kolejne miejsce, które muszę sobie zapisać na listę miejsc do obczajenia.
Dobra, teraz muszę to wszystko przejrzeć. To jest kolejne miejsce do obczajenia, bo... O Boże, co tyle tych ciuchów się nazbierało przez lata, masakra. Kolejne miejsce, które bardzo lubię, które jest takie moje i lubię bardzo stamtąd sałatki, także fajnie będzie sobie zobaczyć, czy faktycznie jest Sweet Green gdzieś niedaleko mnie. To jeszcze mi się tutaj przyda. Będzie mi też brakować piekarni bezglutenowych, bo Nowy Jork jest bardzo hipsterski. Tak się składa, że wiecie, ja tą swoją dietę bezglutenową i bezmleczną nie mam z widzimisię, tylko z faktycznych nietolerancji pokarmowych. I dla mnie na przykład ciężko może być funkcjonować w innym miejscu w Stanach, które nie jest takie właśnie fashionable, nie jest takie posh, nie jest takie do przodu, po prostu niebieski, nie jest niebieskim, tego za dużo już nie chcę teraz, no nic nie mówię. W każdym razie to, że Nowy Jork jest demokratyczny i taki hipsterski, to też sprawia, że ta kuchnia jest dostępna dla takich osób jak ja, które mają właśnie jakieś posrane, porąbane, okropne diety, które ciężko przestrzegać, ale do których są zmuszone, bo się naprawdę tak strasznie źle czuję po mleku. Po mleku to w ogóle od razu lecę do kibla, ale po pszenicy się źle czuję. Mam bóle głowy, bezsenność, ból brzucha, okropne. No i w każdym razie będę tęsknić właśnie za tym, że tutaj po prostu można wszystko znaleźć, te jedzenie i te właśnie takie rzeczy typu bezglutenowe, bezmleczne. Do tego będę tęskniła za magią tych moich prac tutaj, bo zobaczcie, na przykład tu mam jakąś koszulkę do spania KinderCare NYC, bo na przykład pracowałam na evencie, w którym pracowaliśmy dla muzeum dla dzieci i tam przychodziły dzieci i z nimi się bawiłyśmy, nie wiem, plasteliną, jakieś fotobudki były, jakieś układanki, jakieś malowanki i tak się bawiliśmy właśnie z dziećmi w takim Kinder Center Museum. No i to są takie magiczne prace, słuchajcie, bo ten Gig to Gig Economy, on mi otworzył mi tak bardzo oczy na to, że życie to nie musi być od 9 do 17 z tymi samymi ludźmi wokół ciebie i w tym samym świetle z jarzeniówki. Życie to nie musi być strach przed nowymi rzeczami. Tutaj się nauczyłam, że nie ma co się obawiać, nie ma co się bać, spróbować czegoś nowego, bo z tego, co zauważyłam u siebie, przynajmniej ja tak mam, ja żałuję tych rzeczy, których nie zrobiłam w życiu, a nie te, które zrobiłam. Żałuję tych rzeczy, których nie miałam jaj zrobić. Na przykład w wieku tam 18 lat byłam z koleżanką na koncercie na Juvenaliach i skakali z bungee, z takiego dźwigu. I ja kurde już byłam zważona, zmierzona, już szłam tam w kolejce i skorzyłam i zawróciłam. I moja koleżanka to zrobiła, a ja nie. I miała zarąbiste wspomnienia. Gdzieś tam gra jakiś myslowic czy co, a ona sobie skacze na bungee. A ona sobie skacze na bungee, a ja kurczę zamulam i jest mi od razu przykro. Jak tylko odmówiłam, już wyszłam z tej kolejki, to już mi było źle. Już wiedziałam, że zrobiłam błąd, że kurczę nie skorzystałam, a mogłam i no, także bardziej się żałuję rzeczy, których się po prostu nie zrobiło w życiu. I będę na pewno tęsknić za tymi pracami. Tutaj co mam na przykład Tech Week, pracowałam na tygodniu Tech. W ogóle jakiś event był, nawet nie pamiętam co to było, ale trzymam sobie do spania takie rzeczy. Tutaj pracowałam na Spring Sunday w Rockefeller Center. To też są właśnie takie rzeczy do spania. I no kurczę. Na przykład takie też magiczne prace typu... To są ostatnie dwie rzeczy, o których powiem, bo wiem, że ten odcinek i tak już jest długi, a za mało było ciekawych rzeczy, bo nie poszliśmy na miasto i wam tylko pokazałam moją sypialnię.
Tylko Wam pokazałam moją sypialnię, a nie zobaczyliście nic innego. Są jeszcze takie dwie magiczne prace, które no, sprawiają, że Nowy Jork jest dla mnie Nowym Jorkiem. Jedna z tych prac to jest, jak pracowałam jako krupierka i nagle ni stąd, ni zowąd, to był bal przebierańców i ni stąd, ni zowąd pojawia się, Mike Myers, a w tym samym miejscu, na tej samej imprezie jest koleś, który jest przebrany za Austina Powersa. I to było takie zarąbiste. Ja uczyłam Mike'a Myersa, jak grać w pokera. I to było takie, że gdzie to się może wydarzyć, jak nie w Nowym Jorku? Gdzie tak możesz tak o sobie pogadać z Mike'iem Myersem, pośmiać się? No, także tutaj było jakieś brawo, kon, coś tam. To takie to mogę wyrzucić, takiego to nie chcę. No i co? Jeszcze ostatnia praca, taka magiczna, o której Wam opowiem i spadam już teraz naprawdę. To ostatnia taka praca była, to była zarąbista praca, to była praca dla Google'a. W ogóle reklamę ostatnio dla Google'a nakręciłam w zeszłym roku, to bardzo fajnie okazało się, że nagle ni stąd, ni zowąd zarobiłam i to super, bo to jest ostatnia chyba największa tego typu praca moja tutaj w Nowym Jorku, filmowa, bo też nie wiem, co będę robić dalej, także to też jest wielka niewiadoma, co się ze mną stanie w tym nowym stanie. I jak pracowałam dla tego Google'a, to jest takie trochę z przymrużeniem oka, bo mój były mąż pracował dla Google, także Google zapłaciło za moją wizę, za moją zieloną kartę, dzięki Google w ogóle tutaj jestem, więc ja zawdzięczam Google bardzo dużo. Do dzisiaj kupuję sobie telefony, to jest Pixel. Do dzisiaj kupuję sobie telefony Google'a, bo po prostu ufam tej marce i takich bardzo lubię i już mam do nich takie ciepłe miejsce po prostu w sercu. I śmiesznie, bo ta reklama właśnie Google'a sprawiła, że mam też takie podsumowanie tych 8,5 lat tutaj w Nowym Jorku, zarabiając dzięki Google'owi fajne naprawdę pieniądze, także we made a full circle. Cały okrąg zrobiliśmy. Zatoczyliśmy kółko. No i ostatnia taka praca, która też będzie mi się kojarzyć właśnie z Nowym Jorkiem, że to taka magia Nowego Jorku, że gdzie coś takiego może się wydarzyć, jak nie w Nowym Jorku. A tutaj a propos też pracowałam na 40-leciu Michaela Jacksona, Thrillera. Te wszystkie rzeczy też opowiadam Wam na swoich stories, także followujcie mnie na Instagramie, żeby sobie oglądać właśnie różne jakieś sytuacyjne rzeczy z mojego życia. Dobra, powiem Wam o ostatniej takiej magicznej pracy i już kończę. Ostatnia magiczna praca, taka, że nie mogła się wydarzyć nigdzie indziej, tylko w Nowym Jorku. Pracowałam dla Meksykańskiej Rady Turystyki, tak? Board of Tourism. To chyba właśnie Rada Turystyki albo Oddział Turystyki, nie wiem. I zatrudniali nas po to, żeby rekomendować ludziom wyjazdy do Meksyku. I to było w Madison Square Garden. Cała impreza odbywała się w Madison Square Garden. My byliśmy po prostu byliśmy takim dodatkiem do koncertów, które już miały miejsce w Madison Square. Miałyśmy tam kilka tych eventów, to było kilka tygodni czy tam dni pod rząd, już nie pamiętam, ale wielokrotnie tam przyjeżdżałyśmy i to robiłyśmy. I były to koncerty Billy Joela i Stevie Wondera. I to było tak, że zanim otworzyli Madison Square Garden, żeby w ogóle zacząć wprowadzać ludzi do środka, to my już miałyśmy wejście. I słuchajcie, przyszłyśmy pewnego dnia, mega jest to magia po prostu Nowego Jorku i bardzo mi się będzie to kojarzyć z Madison Square Garden. To będzie taka historia, że już na zawsze w mojej głowie. Było tak, że przychodzimy do Madison Square Garden, a tam Stevie Wonder dla pustego Madison Square Garden robi próbę dźwięku. Że nikogo tam jeszcze nie ma, nikt jeszcze nie jest wpuszczony, tylko ci, którzy pracują w staff, czyli w obsłudze. Ja też byłam jako staff tam zatrudniona.
I my po prostu sobie z dziewczynami tam stamtąd usiadłyśmy sobie i po prostu patrzyłam na te tysiące, dziesiątki tysięcy pustych siedzeń i Stevie Wondera śpiewającego mi. Miałam wrażenie, że to jest prywatny koncert Stevie Wondera i też testowali światła. No, niespotykane. I testowali Isn't She Lovely. Słuchajcie, no, usłyszeć od Stevie Wondera Isn't She Lovely w wielkim Madison Square Garden, gdzie tam jeszcze nikogo nie ma, no, to takich właśnie momentów będzie mi brakowało. I tak jak mówię, nie ma drugiego takiego miejsca jak Nowy Jork, więc niezależnie od tego, gdzie się pojedzie po Nowym Jorku, to będą rzeczy, których po prostu będzie brakować. I dla mnie, tak jak Wam mówię w tym odcinku, tak jak Wam mówiłam, to są te takie małe rzeczy, moje takie miejsca sentymentalne, miejsca, które coś dla mnie znaczą. I takie nowe miejsca sobie też stworzę w innym mieście. Także to jest wszystko do zrobienia i do nauczenia się, by kochać i doceniać i fascynować się też nowym miejscem. No, także tyle z tego odcinka. Dzięki wielkie, że spędziliście ze mną kupę czasu, bo to był długi odcinek, zdaję sobie z tego sprawę. Mało się co prawda spakowałam, ale coś tam zrobiłam. I dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo, że spędziliście ze mną czas na moim kanale i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Już pewnie nie z mieszkania, bardziej może gdzieś z miasta, chociaż jeszcze kilka odcinków z mieszkania Was czeka, bo jest jeszcze dużo do obgadania. Nie tak łatwo zamknąć rozdział w swoim życiu, który trwał 8,5 lat. Tak jak dla mnie trwał rozdział zwany Nowym Jorkiem. Do zobaczenia. Na razie, pa!